He's a savage, he's an executor. If you follow and listen to him, you will go so much farther. Mamy tutaj $15,000, dobrałem na monkadę adsy.com. Kolejne $15,000, mamy już 35,000 dolarów, $10,000, czyli łącznie $45,000, co biorąc pod uwagę obecny kurs daje nam dokładnie 172 562 zł zainwestowane, aby spędzić dzień z milionerami. Przedstawiam po prostu, czego się nauczyłem. Cześć dla Was, tej pierwszej części vloga z wylotu właśnie na mastermind do Stanów Zjednoczonych. To jest mój ostatni dzień w ciepłym Bali. Tak jak właśnie widzicie, słońce, mega lato, mega grzeje dzisiaj. No i zamiast na kilka godzin będę zmierzał na lotnisko właśnie do Kuty i będę już wylatywał właśnie do Stanów. Tutaj już się wczoraj pakowałem, już wszystko jest, gitara zostaje, cała reszta tam zostaje, bo będę tu jeszcze wracał. Część setupu jeszcze nie jest spakowana. Tą kamerę też tam będę brał, żebyśmy mogli tam po prostu coś nagrać, jakiś off-scene. No i też tam miałem biurko, możecie kojarzyć z innych materiałów. To było biurko, które było wypożyczone po prostu i cały setup, więc my tutaj na miesiąc nie będzie. Potem będę jeszcze w Polsce, więc będę tutaj wracał. No i też w trakcie, jak będę tutaj wylatywał właśnie z Bali, to będę sobie też aplikował taką wizę roczną, że będę też musiał robić wizę roczną, tak jak to musiało być wcześniej. Więc teraz plan jest taki, że lecimy na tydzień do Nowego Jorku i potem wracamy do Polski na 2 tygodnie. Nie widziałem się z rodziną i starymi znajomymi ponad chyba 7 miesięcy. Wcześniej też byłem w Stanach, no i potem cały czas siedziałem na Bali, byłem chwilę też w Singapurze. No i wracamy teraz na stare śmieci, można powiedzieć. W Stanach mi się mega podobało. To jest naprawdę jeden z większych mastermindów, którym teraz będę. To jest mastermind na monkadę z adsy.com. Naprawdę świetni ludzie tam będą, więc nie mogę się już doczekać i widzimy się w kolejnej części. Jesteśmy w pierwszej lokalizacji właśnie w Nowym Jorku, to jest Joe's Pizza. Tak się ona prezentuje. Ja byłem ponad 6 miesięcy na Bali, więc każde jedzenie, które jest amerykańskie, wielopereckie, jest dla mnie naprawdę świetne. Ja trochę coś zjadłem, jak widzicie, ale zjem jeszcze z wami, żeby pokazać wam, jak pięknie to smakuje. Zrobimy test. Generalnie, serio, 9 na 10, salam 9 na 10, całość jest dla mnie 8 na 10. Tutaj reszta chłopaków właśnie mówiła, że jest 6 na 10, a dla mnie jest bardziej taka 7, 8 na 10. Ja po prostu mam kontakt z Bali, ale zobaczymy, może poprzednie będą lepsze. Jesteśmy właśnie na kolejnej lokalizacji i generalnie jest tu turbo duża kolejka, żeby w ogóle tu zjeść w środku. To jest właśnie Joe's Pizza. Vlogi się kręcą, a my teraz zamawiamy po prostu telefonem, tylko że ta kolejka jest po to, żeby jeść w środku. Wiecie, to jest mega drogie. Drogie testy, 200 za pizzę. Ale jest mega drogo w tych Stanach w Nowym Jorku. To jest przewalone. Jak kto by się spodziewał? Znaczy, kto by się nie spodziewał? Stany to wiadomo, że drogo, a póki co jest po prostu pysznie. Więc jest za coś. Teraz jest tu nowa miejscowa. Po niemiecku gadamy. I lecimy zobaczyć, jak będzie tutaj. Lecimy teraz z tym turbo gorące. Really hot. Ciasto jest mega twarde, mega tłuste. Tak bardzo mocno tłuste. Sos pomidorowy. Spróbuję. Co to jest lepsze? Ale zdecydowanie podałem tamtą pizzę w 100%, więc to jest taka 4 na 10. Okej, więc muszę przeprosić jednak. Zjadłem trochę więcej tej pizzy, tak do połowy właśnie. I jest ona lepsza niż tamta, więc takie... To była 7 na 10, to jest taka 7,5, 8 na 10, więc poprawka to jest jednak lepsza. Zjem się pizzę wege, ale z kurczakiem. Nie jestem fanem takiej pizzy, ale zobaczymy, jak to będzie smakować. So different all the pizzas. To nie smakuje w ogóle jak pizza, to smakuje jak Guston powiedział. Jedzenie
na bułce. Dosłownie. 1 do 10? Myślę, że to jest jakieś 6,5 na 10. Jesteśmy w kolejnej pizzerii i kolejki są naprawdę spore. 1400 reviews, 4.8 rating. Mają 14 000 opinii, które są 4,8 gwiazdkowe, 4,8 gwiazdek. Więc powinna być naprawdę solid. Oh, that feels good as well in my hand. Feels good, I can tell. I'll go picture. Save the best for last. So Usman, I have one question for you. It's common with other clients and people in Poland that when we hire sales reps, they don't want to go full time. They just go on the calendar and they open their only like 2 slots a day, and they're just not willing to have full calendar open. And Because the young generation of Polish people are lazy. The old ones work hard. That's why. that's true, or you're bullshitting me? Everyone that I know who's over 25 in Poland works hard. Everyone who's under, lazy. They don't want to open their calendar. They don't want to work hard. Because like for what I have seen is like, and I talk with them, is like they are scared that if they will leave their calendar like full time and they don't know if they're gonna close that much, so they don't know if they're gonna leave. Don't take more calls. Don't improve. So you have a choice. So what's the way to deal with that? Open your calendar. More opportunity to sell makes more money. If they have like a different job also, like they're closing other often, they want to transition to mine, and But then you have to be able to create the opportunity for someone to come and say, okay, I can give full hours. If you don't have if you can't provide that many calls, you can't provide the opportunity. yeah, but we can provide them that many calls, but they're just not willing to open the calendar because Why? Because they're worried that they won't close, and they're not closing yet on that offer because they're ramping up and they're making money from the different offer. Okay, let me give you a rule. When you first start in sales, your number one job is to take your first 50 calls. Because when you take your first 10 calls, you might close 1. Might. When you take your first 30 calls, you might close 10. When you take your first 50 calls, now you are at a good average. But you need to be able to do enough reps to be able to get good. If you don't do enough reps, you're not going to get good. So what's the way to onboard the closers and make sure that they always... So you do a 6-week ramp up for a closer. Week 1, you're going to just say, just training, company onboarding, and SOPs and systems and role plays. Week 2, you take their first 1 call. If they're confident, they take their first call. This is if they're not experienced. Yeah. They start taking their first few calls. Week 3, we expect a minimum 15% close rate. Not anything crazy. Week 4, maybe 17% minimum. Week 5, we say at least get 20%. If you're under that, you won't go to week 6, you'll be wrong. And at which point do you give them the full calendar availability? On week 6, as long as they've taken their first 50 calls and they are showing good improvement, and as long as they're coachable, as long as they're improving constantly, they can go and take full calls. Okay, so at first time, you don't like throw them at the full calendar the first day, you just ramp up them slowly, right? Because the first thing is you have to learn the psychology of your customer. You have to learn what type of people am I dealing with. It's not about learning the offer, it's also learning the emotional pain points of each person and how to speak to them. So once you learn them, then now you're in a place where you can sell to them. You have to learn what is their core problem. Then you see a trend. Every person you speak to, oh, I can't get leads, this is the problem. Emotionally, what's the problem? And they get better at asking the questions, better at connecting because they become very accurate. Yeah, that makes sense. Thank you for that. Byliśmy na pizzach i wylądaliśmy w Seed Supply'u i trochę wydaliśmy tu pieniążków. Jak tam Usman? I'll start speaking Polish to you. How it is? Yeah. You like it? Teach me Polish. What should I say? I bought this. I bought a t-shirt. Kupiłem t-shirt. VN t-shirt. Yes sir. Kupiłem spodnie. I bought the exact same pants in black. Yeah. VN sports trouser. And where we are going right now? We're going to Ralph Lauren down the street To spend more money? to spend more money. Okay, eat know more the drill. pizzas? Nice. Piękna pogoda w Nowym Jorku. Piękna pogoda, piękne auta, piękne wszystko. Zaraz jesteśmy sobie na Central Parku. Jest wielka ta woda. Myślałem, że to będzie dużo mniejsze. Widać jakieś budynki w tle. A wydąc z upali zapomniałem, że gdzieś jest zimno. Naprawdę mega zimno. Też te drzewa, wszystkie natura
jesienno-zimowe. A w moim głowie wyobrażałem sobie, że będzie zielone jak na Bali, ale się trochę przeceniłem. Już po angielsku trzeba mówić, ale jesteśmy właśnie po pierwszej sesji. Widzicie, tam nagrywa Wolf i cała reszta teamu. Właśnie skończyliśmy tutaj pierwszą część. Głównie czego się dowiedziałem z tej pierwszej sesji, to to, że... A w ogóle pokażę, fajną czapkę dostaliśmy. Może przylecę ten mikrofon. Okej, więc dostaliśmy taką czapkę Make Us Great Again i fajny notes. Z czego się minął często w pierwszej sesji, to właśnie optymalizacja całego teamu i wykorzystywanie AI w tym całym procesie. Już czego AI u nas wykorzystywaliśmy bardzo, ale to bardzo dużo, ale po tym, to właśnie zobaczyłem, będziemy wykorzystywać tego jeszcze dużo więcej. Naprawdę to, co brałem przed sobą, było po prostu świetne, jeśli chodzi o to, gdzie możemy jeszcze AI wykorzystać w naszym biznesie. Jest naprawdę, nie wiem, czy to w Polsce będzie miał takie zasoby, którymi będziemy mieli dostęp. Jeszcze bardziej obniżymy sobie nasz zespół, który w tym momencie jest też bardzo lean. Pogadaliśmy sobie o takich trochę mindsetowych tematach, czyli właśnie to czego dążymy w tym biznesie, czego tak naprawdę chcemy, co sprawia, że będziemy w ogóle szczęśliwi, jeśli chodzi o to. I o paru rzeczach właśnie, które my też naszych klientów wdrażaliśmy, naszego procesu sprzedażowego, całego retargetingu, który pozwala z zimnych lidów robić ciepłe lidy, naszych hybrydowych leków sprzedażowym, tutaj też trochę o tym mówiłem. Bardzo ciekawe kwestie leadershipowe poruszaliśmy, więc naprawdę bardzo fajna była ta pierwsza część i teraz nadal jestem głodny i liczę sobie później. Jerry Luna, you're from? I'm from El Paso, Texas. It's right on the Mexican border. What do you do? I help franchisors get more franchisees with YouTube ads. Nice. How many clients do you have at the moment? So 5 clients at different retainers between 5 and 10K a month. Yep. The biggest thing is a percentage of their sales on the back end, but the sales cycle is so long that it takes some time to materialize. Yeah, that's great. And what's your biggest takeaway so far from this event? Oh my gosh. Well, for the speaker earlier, my biggest takeaway was the importance of podcasts and promoting the hell out of the book, and actually creating a good product, creating the book. I see a lot of book people that just have AI write their book, and it's a bad book that no one's ever gonna want to read. So his focus on spending a year making the book really good was a big takeaway that I got. Co tutaj się dzieje zaraz, to będziemy mieli o YouTubie też konferencję. Tutaj jestem z Brianem Moncado. This guy right here, he's a savage, he's an executor. If you follow and listen to him, you will go so much farther. Exactly, thank you, bro. Here you have the YouTube mastery guy who will do a presentation right now. My name is President Milton. I run a YouTube agency with my business partner Cam over here. We help personal brands and online consultants and coaches build an online presence through YouTube and ultimately drive more sales. We also have a coaching program called Leverage Creator where we help videographers and content agencies sign high-paying clients. That's nice, and if someone would like to work with you, where they can find you? You can go to our website for our agency, the clipcurator.com. Go to my YouTube, President Milton, my business partner, Cam Yune. You'll probably be able to find your way around. But if you want to work with our agency, the clipcurator.com, if you want to have your YouTube completely done for you the right way. Can I recommend this guy more? Appreciate you. Absolutely. All right, we're gonna start. Kawę bardzo szybko. About making money in Dubai. Okay. Now we're talking about Dubai, like why do you feel it's like soulless? Yeah, so it's almost like too perfect. So like, as you drive through, there's like amazing buildings. The people look good. Like everyone's in great shape. Do you know what I mean? It's a bit like LA. Like when you go to LA. I haven't been in LA. Okay, it's like everyone's in shape. Everyone wants to make money. Maybe like Miami. I haven't been to Miami, but it's what I imagine LA. I've been to LA, but it's what I imagine Miami to be like as well. But I feel like they've got souls. Do you know what I mean? Like I feel like 20 years ago, 30 years ago, they weren't just a desert. They were. Do you know what I mean? Miami has culture, it's got history. It's similar like in Las Vegas. Like I don't know if you've been in Vegas. Yeah, twice. It's like a desert, and they put like a
monopoly, like ship like casinos, is like Yeah. It's very similar to Vegas Vegas. doesn't have a soul for me. Exactly. Yeah. You see how Vegas is like Disneyland for adults? Yeah. Dubai is like that, just a bit more businessy. But they even bring. So what's bad about it that it doesn't have a soul? I don't know. Like for some people, that's fine, right? Like Dubai's run like a business, and you know they want to be in that environment where like they just want to get healthier, make more money. Yeah. And I don't know, maybe they don't want to start a relationship. Like Dubai's not really the best place to like find a partner. And I feel like for that phase of your life, that's cool. But I feel like if you're from Europe, like my family's Italian, like my dad's from the mountains, you're from Poland where like you're used to like community and it's like very wholesome. I feel like Dubai, you'll go there and you really feel that like it's Disneyland for adults, and it's cool for like a week, it's cool for a month. Bro, it is like there's no like actual character, do you know what I mean? Like there's no substance. It's just it's too perfect. But it depends what season of your life you're in, you know. If you're in that you're at this level, you want to get to that level, you want to get in good shape and you want to meet like-minded people, do a phase. But how old were you when you came to Dubai for the first time? it was in 2020. It was just after COVID. So what was that, 4 years ago? 24. 24. Yeah. So you're currently doing like 6 months in London and 6 months then. Yeah, I split my time between London and Dubai. But why did you go to Dubai then? For business, like I say, all my clients. To London, sorry. Oh, to London, because London is like wholesome. London has character. Like London's where I enjoy being. Why? I don't know. My family's there. All my childhood friends are there. Bro, London. Do you still like resonate with your childhood friends? Not necessarily, but like I've got. So why? It depends what you're trying to do. Like for business, no. But like, but also when you start hitting levels, like you enjoy relationships where you know that they don't want anything from you. Yeah. Do you know what I mean? Like it's just unconditional, whether you had money, whether you didn't have money. It's less transactional and more just like you can sit in silence with them and it's not awkward. Do you know what I mean?